Siemka moi drodzy, jestem odlotowy niewidomy. Dzisiaj ja będę gospodarzem i z Mateusza zabiorę na parę walk po mieście w bardzo nietypowy sposób. Mianowicie będzie miał zasłonięte oczy, będzie poruszał się z białą laską i doświadczy, jak to jest być niewidomym w przestrzeni miejskiej. Sebastian, bardzo się cieszę, że pójdziemy razem. To będzie bardzo wyjątkowe doświadczenie. To, co myślę, że powiem Wam, idąc przez miasto, zrobię to pierwszy raz, to jest to, że rozwinę swoje zmysły, uruchomię swoje zmysły, które do tej pory były przygaszone. To, co ciekawe, gdzie jesteśmy teraz, to muszę to podkreślić, wyszliśmy przed chwilą z niewidzialnej wystawy. Sebastian oprowadził nas i Anię, która teraz trzyma kamerę, po tej wystawie. Polecam Wam, w Warszawie na Alejach Jerozolimskich jest niewidzialna wystawa. Musicie tutaj przyjść. Przyjdźcie Wy sami, ale także ze swoimi dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, znajomymi. Z firmę zabierzcie albo klasę. To jest niesamowite doświadczenie. To jest niesamowite też dla firm. Robimy team buildingi w ciemności, co jest bardzo ważne, żeby nauczyć się ze sobą rozmawiać. Nie ma mowy ciała, nie ma ogólników i to jest poznawanie, że tak powiem, całkowitej perspektywy osób z dysfunkcją wzroku i paradoksalnie wystawa otwiera oczy. Super. Co ja mam teraz zrobić? Zakładasz Założyć? opaskę. Najpierw opaskę. Następnie gogle, żebyś nie podglądał mi po drodze. Wiem, o co chodzi. Bo to naturalne, żebyśmy podglądali. Dobra, okej, nic nie widzę. Kompletnie nic Teraz nie będzie widzę. hardkorowo, bo po schodach będziemy biegać. Teraz dostaniesz do ręki laskę, ja Ci pokażę, jak jej używać. okej. Laskę trzymasz w ten sposób, to jest tak, Twoje ramię, przedramię, Tak. palec, to jest Twój palec. Jasne. I ruszasz samą nadgarstkiem laską. Tak. Jasne, dobrze. I no ona ma być przy ziemi. I cały czas, jak będziesz szedł ze mną, ja Cię będę prowadził, Mam oddychać. tak, i machać tą laską, żeby Jasne. przeszkody też, no nie, bo Czy możesz mnie pies złapać? Nie, Ty mnie łapiesz za łokieć. Ja Cię łapię za O, łokieć, właśnie. dobrze. I trzymasz mnie mocno. Okej, ty też Żeby nic Ci nie się nie widzisz. wyrwał. No ja też nic nie widzę oczywiście. Startujemy, Waldzi, naprzód, dół. Okej. I machaj sobie tą laską. Jak biorę tak rękę, to się chowasz za mnie delikatnie, Poczekaj, dobrze? nie tak szybko. A za Sebastian. szybko. I lewa, okej. dół. Czy Spokojnie. ty wiesz, gdzie my idziemy? Ja oczywiście, chodź, jesteśmy Ja przy tu schodach. Ja wiem, że gdzieś były Sprawdź schody. laską do O dołu, mój masz Boże. już schody Dobra, przed widzę. sobą. O, są schody z tej Po to strony. jest biała laska, że to są oczy osoby niewidomej. Dobra. Jak chcesz, to złap. Dobrze, jestem, idź. jestem. Trzymasz się? Tak. To idziemy. Mogę złapać poręczy? Oczywiście, O, złap dobra, się z drugiej okej, strony idę poręczy. z drugiej To strony ja na poręczy. dole na Ciebie czekam. Naprzód. Poczekaj, ty idziesz Tak, na dół? będzie półpiętro tutaj. Ja cię kręcę. Półpiętro, dobra. A, czyli zobacz. ja mogę jeszcze laską sobie tutaj na schodach Sprawdzasz, też ona pomagać. musi być cały czas w kontakcie ze schodami. Jasne, Bo to są Twoje dobra. oczy cały czas, pamiętaj. Ja cię kręcę. Wtedy jesteś w stanie wyczuć, kiedy się Dobra. schody zaczynają. Jest półpiętro. Tak, Fajnie. pięknie. Powiem Wam, że to jest coś niesamowitego, bo ja jestem teraz przede wszystkim skupiony na zmyśle dotyku, Tak. ale także i słuchu. Ile bodźców dookoła. I ile bodźców dookoła. Zaraz będzie ciekawe, bo Jestem- będziemy jest- przechodzić przez drzwi obrotowe. W niesamowitym Jestem dyskomforcie. tutaj daj mi Okej, rękę. to się chyba już skończyło. Tak, dobra, skończyły dobra. się schody, świetnie. Jestem, I trzymam trzymaj cię się. za łokieć. Pamiętaj, pracuje nadgarstek cały A skąd wiesz, w czas. którym kierunku iść? No bo słyszę. Przestrzeń słyszę, naprzód i pies mnie prowadzi A do pies wyjścia. prowadzi, okej. Tak, dobra. idziemy teraz do wyjścia, machaj sobie. Jak ty szybko idziesz? Ja To w jest ogóle nie powoli, odważyłbym spowalniasz się. mnie w ogóle. Naprawdę? Ja? Tak. Poczekaj, bo coś Nie tu jest. uderzyłeś, to laską styknąłeś, spokojnie. Oj. Masz coś pod nogą? Nie, złamała mi się laska, wiesz? Jak I złama? myślałem, bo ja A nie. nacisnąłem A. i za mocno ją... Tak, to nie naciskam, ma być luz totalny, to nic luz. nie da, jak A ją widzisz, będziesz ja mocniej jestem naciskał. wspięty, Ja wiem i to Bo jestem w odreagowujesz. dyskomforcie i to jest naturalny odruch Oczywiście, każdego człowieka. tak, że w stresie ściskamy, Ała! zaciskamy. Poczekaj, O bo coś coś się uderzyłeś? stało. Tak, uderzyłem o coś. O co uderzyłeś? Czym wiem. uderzyłeś? Uderzyłem o dywan chyba, bo miękko Ale się to zrobiło. laską uderzyłeś, po to jest laska. To się nic nie stało, popatrz, że a widzisz, uderzyłeś a ja o dywan. powiedziałem ała, bo się A przestraszyłem. ja myślałem, że się uderzyłeś właśnie, wiesz, No. że ty się uderzyłeś, a ty laską uderzyłeś. Możesz laską też człowieka uderzyć, jak idziesz. No, ludzie powinni ci schodzić z drogi, dlatego ona ma kolor biały, bo to jest międzynarodowy symbol osób niewidomych, żeby ludzie też wiedzieli, że ty masz problem ze wzrokiem. Jak ktoś stoi, to nie jesteś w stanie go zawsze usłyszeć, więc to ta osoba o co powinna chodzi. się odsunąć i dlatego na spokojnie nic się nie dzieje. Ruszamy nią po ziemi, teraz będziemy przez drzwi przechodzić, Poczekaj, bo się ciepło zrobiło. Dlaczego tak ciepło się bo zrobiło? tu jest wentylacja. A to jest nawyk. Wbijamy się, chodź za mną. Dobra, idę. Powolutku. Zmieścimy się, chodź. Naprzód, Waldzioch. I pies nam drzwi popycha głową. Jasne. On jest tak nauczony, tak? Nie, mu się śpieszy, żeby stąd wyjść. Nie jest nauczony. Patrzmy. I się udało, jesteśmy na zewnątrz, zobacz. Że powietrze, poczekaj. O, odpocznij, odetnij sobie.
No powiem wam, że doświadczenie niesamowite, ale jaki ja mam teraz strach. Jakie masz emocje? Niesamowite. Ja zużywam, myślę, że teraz 4 razy więcej energii niż w normalny, nazwijmy to, sposób. Będziesz głodny, będziesz przebodźcowany, będziesz potrzebował restartu mózgu, odpoczynku, Okej. żeby te bodźce zeszły z ciebie. Skręt będziemy niesamowitego. szli teraz na przystanek autobusowy, mamy go Tak. bliziutko, więc się nie stresuj. Lewa naprzód, Waldzio, lewa. On się ciebie słucha w ten sposób. Tak, on wykonuje moje komendy i idziemy na przystanek. To jest niesamowite, że ja teraz słyszę wszystkie dźwięki, na które nie zwracam normalnie uwagi. Dokładnie, autobus Uwaga, przyjechał, poczekaj, bo coś uderzyłem. ale Dobra. nogą czy laską? Laską. Dopóki laską nic się nie dzieje, No naprzód, dobra, ale to Waldzio. muszę się zatrzymywać. Nie, idziesz, omijasz, A chowasz czy się pies za mnie. wie, że ja idę obok ciebie? Nie, on nawet nie rozumie, że ja nie widzę. On wie, że coś jest nie tak, ale nie wie co. To jest jego obowiązek, Boże, żeby jakie prowadzić. hałasy. Ja Patrz, ty się kręcę. wystraszyłeś, a pies nawet nie dygnął, wiesz, Wiem, ale naprzód. ja bym się nigdy nie wystraszył tego dźwięku, że ktoś rzucił czymś Dokładnie. i samochód słyszę po prawej stronie. Chyba jest czerwone światło, bo żaden samochód nie jedzie. Dokładnie tam dalej na placu Zawiszy. Pięknie, widzisz, zaczynasz działać. Cała echolokacja. To teraz Ławeczka. powiem wam jakąś ciekawostkę, ponieważ ja często mówię, Boże, nie powinienem Machaj, machaj. iść i gadać, tylko się Dlaczego? skupić na... Nie, no mów. Tak. Spokojnie, to laską dotykasz tylko. Staniemy tutaj, poczekamy aż autobus podjedzie. Możemy A teraz już jesteśmy na porozmawiać. stacji, na Już przystanku? jesteśmy obok przystanku, tylko tu tak stają szeroko autobusy po 2-3, więc poczekamy A jak skąd wiesz, podjedzie. że jesteśmy na przystanku? Bo słyszę wiatę przystankową. Słyszysz wiatę Tak, bo dźwięk się przystankową? odbija inaczej, wiesz? O mój Boże. No, tam dalej Czyli mamy ty przystanek masz tramwajowy. radar, echo, radar, tak jak Można sonar w powiedzieć. pewnym sensie na statku? To tak dokładnie tak samo działa, bo to jest echolokacja. Tam jest Tak. odbita fala i tu jest odbita fala dźwiękowa, prawda? I to jest dokładnie tak samo, prawda? Dobra, to teraz nie wiem, a skąd wiesz, kiedy autobus będzie podjeżdżał? A bo będziesz słyszał jak podjedzie, to będzie twoje zadanie, żebyś go usłyszał. Że się zatrzymuje nam tutaj na przystanku. Okej. A skąd będziesz wiedział, który autobus przyjedzie? Jak ma zapowiedź dźwiękową, to kierowca włączy, a jak nie, to będziemy pytać ludzi, prawda? A, Więc okej. rozmowa jest kluczem do sukcesu. Powinien zapowiedź włączyć, jak będzie 175, to one mają, bo one z lotniska jeżdżą, ale niestety nie wszystkie mają Okej. taką Dobrze, zapowiedź. to weź mnie tylko przygotuj teraz, jak podjedzie autobus, to jak ja mam sprawdzić, gdzie jest autobus i drzwi? Ja będę szedł pierwszy, z psem Tak. wejdę pierwszy, a ty za mną będziesz szedł, będziesz czuł, jak mi się łokieć podnosi, że wsiadam, ja cię będę informował werbalnie. Biorę rękę za siebie, chowasz się Komunikacja. za mnie, dokładnie. Zobacz, ile masz informacji do przetworzenia. Ruch mojego ciała, rozmowa ze mną, informacje przetworzyć, przyswoić, która to prawa, która lewa, prawda? Tego jest bardzo dużo. Dlatego ja mówię, ja jestem osobą ociemniałą, ja straciłem wzrok, ale dla mnie osoby niewidome, takie niewidome od urodzenia, które samodzielnie się poruszają, to za przeproszeniem, że to powiem, mają olbrzymie cojones, bo to trzeba mieć taką odwagę, bo jak my pójdziemy teraz na skrzyżowanie, sobie wyobrażamy je trójwymiarowo. Wszystko sobie wyobrazimy. A osoba niewidoma nic sobie nie wyobrazi, prawda? Niesamowite. No i dla niej ten świat jest taki Tak. płaski. No. I zobaczcie, jaką to trzeba mieć odwagę w sobie, żeby wyjść Tak. z domu, ruszyć się i pójść. Tak. To jest niesamowite. No. O czym chciałem wam powiedzieć? Ja żeglując mówię często, że widzę wiatr kolorami, widzę rzeczy, których inni nie widzą, których wzrok nie zauważy. To jest uruchomienie zmysłów. Ja mam zmysły czucia, wiatru na swojej twarzy, we włosach. Cały czas nasłuchuję, czy nie jedzie. Bardzo autobus. dobrze. Szumu fal, ale oczywiście też czerpię zmysłem wzroku. Patrzę na chmury, których teraz nie widzę, szkwał na wodzie i wtedy widzę wiatr kolorami, ale muszę uruchomić swoje zmysły. Myślę, że po takim ćwiczeniu jak dzisiaj, bo to w pewnym sensie traktuję nie tylko jako fantastyczny spacer z Tobą, Sebastian, ale także i trening moich zmysłów, wzmocnienie mojego zmysłu, czucia, słuchu, zapachu, będę widział lepiej wiatr kolorami. Ale Taka też ciekawostka. Poszerzenie perspektywy postrzegania świata. 80% bodźców, jakie do nas docierają, są to bodźce wzrokowe. Jak zamkniemy te oczy, my wtedy weźmiemy cytrynę i stwierdzimy, jaką ona fajną ma fakturę. Tak. Zaczynamy ludzi słuchać, widzimy ludzie tacy, jak ty są w środku, a nie tacy, nie to opakowanie, prawda? Tak. No to wiesz, to tak jak kupujesz, Autobus? tak, naprzód, drzwi, Oldzio, naprzód, drzwi, drzwi, zaraz się dowiemy jakie, lewa, drzwi, chodźmy, naprzód, drzwi, uważaj, no ja ci zamknę drzwi, naprzód, spokojnie, stój, naprzód, Waldzio, naprzód drzwi, drzwi, otworzył pan swój, przepraszam, jaki to numer? A to akurat nam nie pasuje, wychodzimy, Waldzi, chodź, hop. Przechodzimy? Tak. Dobrze, postoimy tutaj, poczekamy. Dziękuję bardzo. Bo on skręca. Czyli widzisz, nie wszystkie autobusy mają zapowiedzi i jakby ludzi nie było, no to jest to
no niekomfortowa sytuacja, że Bo trzeba czułem się dbać o niesamowicie Ale prawie w wsiadłeś. dyskomforcie, tak, ale powiem Ci, że Ty tak szybko szedłeś. Teraz Widziałem, do autobusu? tak, Nie, szedłem znaczy powoli, tak bo szedłeś. ja psa spowalniałem. Serio? No, bo on po prostu wyrywamy w biegu, wsiadamy, wiesz, do Tak. pociągów tak samo. Ale, I ale wskakuje do pociągu. jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, musiałem Ci niesamowicie zaufać, żeby iść i nie zatrzymać się, bo już chciałem krzyknąć, Sebastian, boję się, Okej. czuję się dyskomfortowo, zatrzymaj się, weźmy następny Ja zacząłem autobus. czuć, że mocniej zacząłeś mnie ściskać Prawda? za ramię, tak. Tak. Ale zaraz pójdziemy do takiej, jak wysiądziemy z autobusu, to pójdziemy sobie tam dalej, do takiej bardziej bezpiecznej przestrzeni. Tak. Pójdziemy na dworzec centralny, tam po prostu nie będzie już, będzie dużo bodźców, bo dużo ludzi będzie, no nie? Tak. Ale bezpieczna, że ulica, bo jak słyszymy ruch uliczny, nam się kojarzy wypadek, prawda? Ja na przykład boję się tramwaji, boję się przechodzić przez skrzyżowania, gdzie są tramwaje. Odczuwam lęk po prostu. I dlatego, ponieważ jak wyjeżdża, na przykład tutaj jest tam z Towarowej wyjeżdża tramwaj, to ja go nie jestem w stanie, ja mam zielone, a nagle zmienia mi się na torowisku na czerwone, bo tramwaj przepuszcza, Tak. wiesz, ja się boję, że tramwaj mnie potrąci. Pies oczywiście się zatrzymuje przed torowiskiem i to ja decyduję, kiedy idzie, ale lęk jednak jest. I Niesamowite. czuję strach właśnie. To jest jedyna rzecz, przed którą czuję strach, jak się poruszam. To są tramwaje. Tramwaje. A najgorsza jest sytuacja, jak w niektórych miastach jest, że tramwaj jedzie przy chodniku zaraz. Tak. I ja wiem, że są te barierki oddzielające chodnik od torowiska, ale Tak. mimo wszystko ja się zatrzymuję, atawistycznie spinam wszystkie mięśnie, napinam łydki i później mam zakwasy. Tak. I dla mnie jest to mega niebezpieczne. Ale zobacz, ile bodźców Chyba musisz Uber przetworzyć. pojechał. Tak. No, jak ty wszystko słyszysz? Zatrzymywał się. Dokładnie. A powiedz, jakbym teraz, na razie bym chciał siedzieć i zapytać, zanim to zrobię, poprosił kogoś o pomoc i zawołał, czy ktoś mi może pomóc? Halo? O, dzień dobry. Dziękujemy. A proszę. Nie, my to tylko sprawdzaliśmy, sprawdzenie, dziękujemy bo ja bardzo. robię to po raz pierwszy i tu w pewnym sensie robimy taki eksperyment na mnie i chciałem zapytać, czy stoimy bardzo blisko ulicy? Przejdzie. Przejdzie. Co przejdzie? Nie, Nie wiem. Dobra, dziękuję. ale no właśnie, a co, boi się, że nie, za blisko? chodzi Ale o masz to, laskę, czy ludzie machnij sobie reagują? laską. Machnij po prawej Poczekaj, tu jest słupek, Słupek, w ogóle jakiś dokładnie. przede mną. To i wiem. pomachaj sobie dalej. Czyli masz jeszcze do jezdni kawałek, spokojnie. Poczekaj, bo słupek jest przy ulicy, dobra, Tak. to jeszcze dalej się... Co tutaj, on się rusza? Ulicę masz bardziej po prawej. Po prawej. Tak. Na wprost nie jest ulica, bo ty faktycznie, bokiem do dobra. ulicy stoisz Okej, teraz, już wiesz? widzę, że tu Cofnij jest... się, Dobrze. autobus jest podjeżdża. autobus? Tak. Jego z daleka było słychać. Może to 175, zobaczymy. Naprzód. Machaj laską, tylko naprzód drzwi. Bodzio, drzwi. Przepraszam, jaki to numer? 504. 504? No dobrze, to wsiądziemy naprzód. Chodźmy tutaj. Trzymaj się, wchodzimy do góry. Prawo jest No nie wiem, postoimy sobie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tutaj masz pojeść po moim ręku i będziesz miał... Trzymaj się tutaj. Dobra, O mam, właśnie. tak. A tu niżej masz przycisk, zobacz, Tak. i on ma braille'a i to jest przycisk stopu, zjedź palcem. I tam jest napisane, że to jest stop. tak, Dokładnie, tak, literka tak. jest. Dobra, To okej. jest do otwierania drzwi. Ania, masz bilet? Mateusz, nie Jakoś cię usprawiedliwimy. Dobrze, spokojnie. Spokojnie, zaraz ogarniemy, dobrze? A skąd wiesz, ile przystanków mamy jechać? Wiesz co, no, bo znam tą trasę akurat, no nie? Ale tak to on mówi, zobacz, zaraz nam powie, że to jest dworzec centralny. Wiesz, o co chodzi? Są one sygnały dźwiękowe? Słucham. Jest powiadomienie w Tak, autobusie? jest powiadomienie w autobusie. Okej. Wiesz? Dobra. Jest, i mówił, że teraz następny przystanek dworzec centralny, ale też można nawigacji użyć sobie wtedy, wiesz, w telefonie. Tak. I nawigacja mi informuje, za ile mam skręcić, gdzie mam skręcić i w ten sposób właśnie no jest bardzo dobrze używać nawigacji, wiesz, bo często ktoś mówi, że można kogoś zapytać, tylko jeżeli pytasz, chodź, jeżeli pytasz kogoś na przykład, to ktoś, nie możemy liczyć na to, że nie możemy kogoś absorbować cały czas, wiesz? Tak. I nie możemy na niego stosować odpowiedzialności, że on zapomni na przykład nam powiedzieć, że o, tu był ten przystanek. Ja tak miałem sytuację, gdzieś kierowca mówi, pan usiądzie z przodu, ja panu powiem, gdzie pana przystanek. Dojechaliśmy na pętlę, ja mówię, przepraszam, czy to już? A on mówi, o kur, zapomniałem. O panu, przepraszam. Ja mówię, no nic się nie stało, moja wina. A wystarczyło, żebym włączył sobie nawigację, jeżeli ta samodzielność jest bardzo ważna. Wiesz, a nie mogę się na kogoś gniewać, że ktoś zapomniał, no bo ja nie jestem pępkiem świata. Ja zawsze do tego tak podchodzę, wiesz, że ktoś ma mieć prawo inne zdanie, ma mieć prawo zajęty być sobą i to jest ważne. Oczywiście. No,
To jest też niesamowite, słuchajcie, co teraz doświadczam, bo ja prowadzę z Tobą rozmowę, słucham. Wiem, że jesteśmy w trakcie Power Walka, więc tutaj też ważna jest dynamika naszej rozmowy, to co zawsze robimy na spacerach naszych, ale powiem Wam, to jest też jeszcze dodatkowe wyzwanie, dla mnie przynajmniej, teraz, że nie widzę, czyli jest dyskomfort jeszcze większy i jeszcze wsłuchuję się wszystkie dźwięki, które są dookoła. Muszę sobie też jednocześnie wyobrazić, na których światłach jesteśmy teraz, no bo z urodzenia jestem warszawiakiem. Urodziłem się, tak, ja się I na których urodziłem. jesteśmy? Jesteśmy teraz blisko starej Ikei. Chyba na tych pierwszych światłach. Zaraz będą... Już minęliśmy. Już minęliśmy? Tak, ja Czyli obstawiam, że jesteśmy przy Jana Pawła i że będziemy w lewo skręcać. Zgadza się? No, Czyli dokładnie. zaraz tutaj będzie wiadukt. Tak, i w Bierzemy- niego wjeżdżamy pod niego, w lewo skręcamy i na pętlę na centralny podjedziemy. A okej. wiesz co, ja Ci powiem, dlaczego tak jest, dlaczego tak myślałeś. Po No. pierwsze, masz zasunięte oczy i perspektywa poczucia czasu zupełnie się zmienia. Czas to jest ruch tak naprawdę, prawda? Tak. I dla każdego z nas płynie subiektywnie. Dla jednego szybciej, dla drugiego powoli, w zależności od sytuacji. Tak jak nie wiem, czy zauważyłeś w ciemności, jak byliśmy na niewidzialnej, ta godzinka to nam pykła tak pyk Bardzo i szybko. po godzince. W ogóle często ludzie mówią, to już? Myślałem, że z 15 minut minęło, 10 minut nawet, Tak. prawda? I tutaj no po prostu dlatego o tym jesteś nowo, że tak powiem, ociemniały, czyli wyłączyłem się ten zmysł i ciężko Ci jeszcze po prostu, masz tyle bodźców, że po prostu nie ogarnia poczucia czasu teraz. Jest. I skupiłem się bardziej na rozmowie i słuchaniu Tak. Ciebie niż na czuciu, jak szybko jedzie autobus i czy przejechał przez te światła pierwsze przy starej redakcji Rzeczpospolitej Tak. i starej Ikei, czy miał zielone i przyjechał. Tam Okej, była czuję żelazna teraz. ulica, ale tam też To czuć, była jak jedzie żelazna, autobus, bo tam zrobili zjazd dla tramwaji i tam jest torowisko. Jak on przejeżdża, to delikatnie czuć te tory, tak jak teraz było czuć tory. Nie wiem, czy wyczułeś je? Jesteś niesamowity. Zwróciłeś na to uwagę, czy nie? Nie, A ale wiem, o czym przejechaliśmy przez mówisz. torowisko przed chwilą, Tak. skręciliśmy w lewo właśnie Jasne, i jasne. zobacz, ile bodźców muszę ogarnąć, wiesz? Tak. Za mną Jak teraz mieszkałem jest- na Obozowej, Tak. to skręcał tramwaj w Obozowej, już wiedziałem, że już w Obozowym automat, ja nawet mogłem mieć słuchawki, w ogóle mogłem się na tym nie skupiać, Okej. ale już mój organizm wiedział, że będzie skręt i że mam tutaj wysiąść, Dobrze, wiesz? Sebastian, za chwilę będziemy wysiadać, poinstruuj mnie, co Zaraz mamy, na wszystko co się zwrócić uwagę. To jest ostatni przystanek, spokojnie. On Czy ja się mam wyjść zatrzyma. pierwszy, czy czekam aż Ty wyjdziesz? Wyjdziesz sobie pierwszy, właśnie, takie ćwiczenie. Pamiętaj, że laską sprawdzasz, Tak. co masz przed sobą. Dobrze. Złap sobie lewą ręką barierkę, Tak, trzymaj mam, się. mam. Cały czas Dobra. musisz się trzymać. Dobra. I wyjdziemy i cię złapię na zewnątrz. Jeszcze kawałek. Dzisiaj o 15 masz ten, tak? Tak, jestem tak na galowo ubrany, ponieważ dzisiaj mamy uroczystość otwarcia sezonu żeglarskiego w Jakubie Polski Warszawa. Na 15 masz ten, tak? Tak, tak. Okej, tak, o której tak, musicie tak. stąd wrócić? Samochodem jesteście? Spokojnie, spokojnie. To damy Ale radę. samochodem jesteście? Nie. Nie. Okej, dobra, to zrobimy rundkę po centralnym i później będziemy się Dobra, organizować. wysiadamy. Tak? Tak. Dobra. O, one się nie otworzą, póki się autobus nie zatrzyma. Naprzód, Waldzie. Naprzód. Naprzód, hop, sasa. Udało się? Jestem No tutaj. i pięknie. Łap Okej, mnie za ramię. już Pięknie, jestem. zobacz, jak już odruchowo trafiłeś, gdzie ja mam ramię. No, Zauważyłeś? tak. Nie musiałeś się na tym skupiać, Super, tylko po prostu fajnie. wyciągnąłeś. Od Na razu się prawo, Waldzie. uśmiecham. Tak, Na bardzo, musimy na się prawo. wyminąć. Tak, trzymaj się mnie. Dobrze. Naprzód. 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 Nie wiem, czy dobrze idziemy, ale znajdziemy drogę. Waldzio, naprzód. A okej, już wiem, gdzie chyba gdzie jest. Słyszę, co ludzie robią. Tak. Tylko wiesz co, za ludźmi nie można się kierować, bo ludzie często chodzą po jezdni okej. albo na czerwonym świetle A przechodzą. jak myślisz, wiesz? gdzie jesteśmy Na prawo. teraz? Poczekaj, Centralny zatrzymajmy po się na lewej chwilkę. będzie. Po lewej jest centralny. Po lewej jest centralny, po prawej są złote tarasy. Bardzo dobrze. Tak? I to jest ta pętla pomiędzy, wiesz? Jasne. Czy Tylko my- bardzo mnie rozprasza ten generator, co Wiem, tam chodzi. wiem. Wiesz, i Dobrze. mam zaburzony słuch, że Tak. nie słyszę, co się dzieje z mojej lewej strony, bo mi się dźwięk odbija właśnie teraz Tak. i muszę się skupić bardziej, Dobrze, wiesz? jasne. Ale spoko, chodźmy, naprzód. Dodatkowo Najgorsze, utrudnienie. co jest, to się zatrzymać. A dopóki idziesz, to gdzieś Poczekaj, dojdziesz tam. wolniej, Dobrze? wolniej. Lewa drzwi. Gdzieś tutaj będzie wejście zaraz. Dobry piesek, naprzód. Dobry pies. Naprzód. Oj, Przepraszamy, zmieścimy się. czekaj, Chodź. czekaj, bo się tutaj coś stało po drodze. Nic się nie stało, wchodzimy sobie. Przepraszam, Gdzie tutaj ty co jesteś? jest? To jest hala? To jest żabka. A żabka, a do hali dalej? Dalej. Tam i w lewo, tak? Okej, dziękuję bardzo. Naprzód. Spokojnie, właśnie Ale gdzieś widzisz. przed chyba po przekąskę. Wyjdź pierwszy, dobrze? Ja bo przytrzymam tutaj drzwi, są- wychodź. Ja je trzymam, wychodź. Dobra, okej. Naprzód walcz.
Tak, po prostu pójdziemy dalej, jest wejście. Trzymasz Dobra, się? już chyba wiem Naprzód. nawet, która to jest żabka. A ja wiesz, że ja tej żabki nigdy w niej nie byłem? No proszę, Nigdy w niej zawsze nie musi byłem. być ten pierwszy Lewa, raz. tak. I widzisz, przez ten Może jak wy generator, szybko chodzicie. ja psa spowalniam, on mi nie chce iść właśnie przez to. Naprzód drzwi. Całe szczęście, że mam tą białą laskę. Tak. Zaraz sobie znajdziemy wejście. Boże drogi, boję się, że walnę, ojejku, coś Nic, jest po spoko, prawej, chodź. że w głowę się uderzę, wiecie? Nie uderzysz, będzie dobrze. Zaufaj mi. Ja wiem, że obcym Dobra, się jest nie coś ufa. po prawej. Jest, chodź. Naprzód, dół. Albo drzwi. Chodź może. Naprzód. Czekaj. Zaraz się dowiemy, chodź. Jestem cały już spocony. Powiem wam naprawdę, to jest niesamowite, jakie to jest wysiłek dla Psychiczny. osoby psychiczny, tak, oczywiście. Naprzód. I jak się zatrzymamy już na hali przylotów, czy tam tym dworca Przyjazdów. centralnego, przyjazdów, to będę chciał cię zapytać o odreagowanie. Dobra. Bo to jest coś, co... Czekaj, zaraz Dlaczego my się tak długo idziemy? Właśnie, bo źle poszliśmy. Muszę się zapytać. Chodź. Przepraszam bardzo. Przepraszamy, ktoś może nam pomóc? Zaraz się dowiem. Na prawo walcz. A prawo, znajdziemy sobie. Chodźmy. Znowu jesteśmy przy budynku. Naprzód. Chodź. Naprzód wali. Gdzieś dojdziemy. Na pewno jesteśmy przy dworcu. Oj, czekaj. Spokojnie. Przepraszam. A tu są jakieś drzwi. Naprzód. Teraz znajdziemy drzwi, A, już Waldziocha. chyba wiem, gdzie jesteśmy. Z tyłu za nami są taksówki. Może I i Emilii... tak- O, Laską czy rygową? tak, laską. No to spokojnie. To Że wiesz nic co, nie ja mam dzieje. regaty za tydzień. Prowadź pani. Czy to jest wejście na halę główną? Tak. No to dobrze poszliśmy, widzisz, tylko wyszliśmy dookoła, chodź. Tak, A i nie chcesz sobie krzywdy zrobić, okej. tak, bo ja mam I regaty. co masz tutaj pod laską, czujesz? Tak, to są takie punkty. Linie prowadzące. A, linie są. Tak, okej. to jest linia prowadząca. Do kas, Naprzód. czy do czego? Tak, do kas są, czy do schodów, wiesz, naprzód. Ja cię kręcę. Słuchajcie, z Placu Zawiszy dotarliśmy do... Na dworze centralnym. Na dworze centralne. Nic nie widząc, ale mam fantastycznego przewodnika dzisiejszego Powerwalka. Znaczy w ogóle wszystko to jest kwestia Waldka, bo Waldek tak ogarnia Waldek, przestrzeń. On jest całuje zdziwiony. po łapkach. On jest zdziwiony, Dziękuję. że ty się trzymasz mnie, no bo on Tak. nie wie, on prowadzi jedną osobę, a nie jasne. dwie, wiesz. Dlatego też no, dla niego jest to nowa sytuacja, Tak. ale daje radę, tylko jest to nowa sytuacja, też bardziej się stresuje na pewno i też będę musiał go bo odstresować, coś tutaj wiesz. jest. Nie, zatrzymamy się, bo chciałeś Dobrze. porozmawiać teraz. Tak, Jestem dobra. tutaj, czyli tak jak mówiłem, w ciemności nawiązujemy kontakt wzrokowy. Możesz mnie na razie puścić, Super, dobrze? fajnie. Ale nie zdejmujesz Nie opaski. zdejmuję, nie Tak. zdejmuję. To teraz słuchaj, ja jestem ledwo żywy. Niesamowite doświadczenie. Dziękuję Ci bardzo, ale na koniec muszę Cię jedną rzecz zapytać. Otóż w jaki sposób takie emocje i tę ilość informacji, które ja przyjąłem, a Ty mi mówiłeś dzisiaj, jak byliśmy na niewidzialnej wystawie, że musisz się zmęczyć na koniec dnia, bo inaczej nie zaśniesz. Tak, muszę mieć albo spacer, albo jakieś ćwiczenia, sport pouprawiać, po prostu zmęczyć organizm, bo jestem tak przebodźcowany, że śnię na jawie po prostu. Zamykam oczy, gałki oczne mi pracują, organizm mi odreagowuje, takie drgawki mam, napinam mięśnie cały czas, prawda? I to jest bardzo, bardzo męczące dla mnie, bo ja nie jestem wyspany, mogę wtedy spać, choćbym spał i 8 godzin, to się nie wyśpię. Tak. A jak zmęczę organizm, to po prostu zasypiam błogo, od razu mnie odcina i wyłączam mózg. Też mam taką technikę, że kładę się, gałki oczne do góry biorę, z zamkniętymi oczami. To jest technika, to jest zasypiania, to jest informacja dla mózgu, że odpływamy. Gałki oczne Do góry, tak. góry. Kładziesz się na plecach Tak. i prościuteńko wyprostowane, gałki oczne do góry, Przy zamkniętymi zamkniętych oczami. powiekach, tak? I tak do góry, takie wpychasz po prostu, jakbyś patrzył na swój mózg, wiesz. I do Okej. tego trzeba się przyzwyczaić. Na początku jest to niekomfortowe, ale można się przyzwyczaić, prawda? I mi wyłącza za chwilę mózg. I to są techniki zasypiania właśnie. A to ciekawe, nigdy Bo o tym nie naturalnie też słyszałem. jak śpisz, gałki do góry uciekają, one się Tak. chowają, ich nie ma, wiesz, na ten. I Okej. często słyszę pytanie, po co niewidomemu powieki, no nie? Albo czy niewidomy płacze. No powieki to są wycieraczki, prawda? Mrugam normalnie oczami, Nawilżają i oczywiście. zabezpieczają i oczyszczają nasze Oczyszczają gałki oczy. oczne. Pamiętajcie, że oko zaraz po mózgu jest jednym z najbardziej skomplikowanych organów u człowieka, więc trzeba o nie dbać, trzeba je szanować. To jest ciało szkliste, uderzenie jakiegoś paprochu tutaj w oko powoduje, że pęka to ciało szkliste. Jeżdżąc na rowerze, jak jest wiatr, powinniśmy okulary zerówki zakładać. I niewidomi też chodzą w zerówkach. Ja często chodzę w okularach zerówkach, ludzie się pytają, po co mi okulary
jest korniewidza? No właśnie to jest dla bezpieczeństwa, bo jak jest jakaś gałąź, paproch, jak mi uderzy w oko, ja oczy mam zdrowe, tylko mam siatkówki uszkodzone, prawda? Tak. I dlatego to jest taka, żeby pamiętać o tych oczach, żeby o nie dbać, badać regularnie. Jest bardzo dużo chorób, odklejanie siatkówek, cukrzyca niszczy siatkówkę, prawda? Astygmatyzm, jaskra, to jest choroba podstępna, ciśnienie niszczy, degraduje nasze oczy. Tego jest bardzo, bardzo dużo. No. Sebastian, przybijmy sobie piątkę. Piąteczka w ciemno. Gdzie jesteś? Brawo. Tu. Ja Wszystkiego cię dobrego. kręcę, udało się. Ale dajesz radę, ale zobacz, jeśli ręka idzie tam, gdzie mój głos, trochę jak teraz rozmawialiśmy, to głowę w bok obracałeś i nie patrzyłeś do Jeszcze końca raz? na mnie, lekko głowę w bok obracałeś, bo słyszałem po głosie. I co jest bardzo ważne, jak się Niesamowite. rozmawia z osobą niewidomą, to co jakiś czas parafrazujemy. Nie robimy takiego, że ty nie widzisz, coś mówisz, a ja sobie tak przechodzę sobie powoli, bo ty nagle mówisz do pustej przestrzeni. Jak odchodzimy, to też mówimy, przepraszam, odchodzę. Wiesz, to jest też ważne, żebyś ty wiedział, że ty mnie słuchasz, a nie, że się tym w czasie czymś innym zajmujesz. Czyli tak właśnie, okej. I tak statycznie po prostu. Ja wiem, że jak się rozmawia z kimś, to często te nóżki tak wędrują dookoła, prawda? A się okazuje, że osoba niewidoma dyskomfort czuje. Ja na przykład czuję dyskomfort, kiedy mój rozmówca odchodzi, odsuwa się. Kiedyś pani pytała o psa, ja mówię, że no to i zacząłem opowiadać, bo pyta, co to za rasa, opowiadam, w końcu pan podchodzi, tej pani już nie ma, wsiadła do autobusu. Ja sam do siebie gadałem. No. A wystarczyło powiedzieć, proszę pana, odchodzę. No. Powiem wam jeszcze na koniec jedną rzecz i tobie oczywiście, Sebastian, że bardzo to, co mi pomogło, to jest to, że oddychałem. Ponieważ spinka jest, czułem się bardzo niepewnie, trzymając się za łokieć, tak, ale zauważyłem, że jak tylko jest spinka, to odruch bezwarunkowy, przestawałem oddychać. A wtedy, kiedy i do autobusu wsiadałem i wychodziłem i szliśmy, i w tej żabce byliśmy, to jak tylko zadbałem znów o oddech, od razu większy komfort. No nie wspominając już o w ogóle fantastycznym doświadczeniu, jedynym w swoim rodzaju, żeby zobaczyć świat innymi zmysłami niż wzrokiem. Tak, ale to co powiedziałeś, ten oddech jest bardzo ważny, bo też reguluje poziom kortyzolu w naszym organizmie, prawda? Dotlenienie organizmu. I to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się też oddychać w takich sytuacjach stresujących. No wtedy jesteśmy w stanie opanować nasz organizm. I to, co tutaj, jak uderzyłeś tą właśnie laską, no nie? A ja mówię, kurczę, już sobie głowę rozbił, a ty tylko laską. No po to jest ta laska, właśnie po to ona jest, bo to są te oczy, więc musi puknąć. Proszę nie smokać do psa. Ktoś mi smokał do psa teraz, wiesz. No. Bo to jest pies przewodnik i może się rozproszyć, bo ja nie widzę. Też niedawno się tego nauczyłem, a to jest bardzo ważne. Ja wiem i dlatego nie można. Dziękuję bardzo. Sebastian, jeszcze raz piąteczka. Piąteczka, trzymaj się. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiamy Was wszystkich i do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.